Czy wkurza Was problem mieszania różnych środków? Zważyło Wam się w opryskiwaczu? Chcecie zaoszczędzić czas, pieniądze, nie tracąc przy tym na efektywności zabiegu? To jest odcinek dla Was. Jednym z częstszych pytań, które słyszymy na szkoleniach z rolnikami jest, jak zastosować środki ochrony roślin, nawozy dolistne i biostymulatory w jednym zabiegu, tak aby nie wpłynąć na ich skuteczność oraz jakość. Rozwiązanie jest proste, choć wielu z Was nie zdaje sobie z tego sprawy. Dlatego sprawdzimy dziś, jaki wpływ ma jakość wody na tworzenie mieszanin zbiornikowych w Waszych gospodarstwach. Ale najpierw ciekawy gość. Panie doktorze, w ostatnim czasie coraz częściej mówi się o jakości wody i o takich parametrach jak odczyn i twardość, które wpływają na skuteczność stosowanych środków ochrony roślin, ale także na ich mieszalność. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Zdecydowanie warto zwrócić uwagę na jakość wody. Na samym początku większość rolników mówi tylko o pH. To jest tylko jeden z parametrów, ale tak naprawdę nie kluczowy. Jeżeli przeanalizujemy skład naszej mieszaniny, to tak naprawdę twardość wody, czyli zawarte w niej pierwiastki, w tym przypadku wapń i magnez, mają kluczowe znaczenie dla efektywności substancji, ale też dla mieszalności, właściwej stabilizacji, stabilności mieszaniny. Czy w takim razie możemy zastosować coraz częściej wspominane ostatnimi czasy takie domowe sposoby, jak zastosowanie np. kwasku cytrynowego, żeby zbić odczyn wody, czy też octu, żeby zwiększyć jej twardość? Podejdźmy do tego pytania od drugiej strony. Wydajemy bardzo dużo pieniędzy na zabiegi ochrony roślin, więc nasza dawka na hektar ma pewną wartość. Stąd oczywiście, jeżeli stosujemy kwasek cytrynowy, czy stosujemy ocet, czy też stosujemy kwas azotowy, często przez rolników stosowany, czy na przykład niestety występujący w wielu tak zwanych nawozach WE kwas ortofosforowy, to te związki, pomimo tego, że są dość tanie i szeroko dostępne, nie optymalizują idealnie tej mieszaniny. To znaczy w większości przypadków te związki nie obniżają twardości pH, oczywiście z moimi wyjątkami. Natomiast pamiętajmy, że na przykład kwas azotowy może pozytywnie wpływać na niektóre herbicydy, ale będzie negatywnie działał na zdecydowaną większość środków ochrony roślin. Innym przypadkiem będzie kwas ortofosforowy, który na przykład jest antagonistyczny wobec wielu substancji, będzie ta skuteczność nam spadała, czyli chcemy zaoszczędzić kilka złotych na hektarze stosując, można powiedzieć, domowe sposoby, ale tak naprawdę nie uzyskujemy tego efektu, który finalnie chcemy uzyskać. Czyli lepiej zastosować jakieś specjalne produkty, specjalne adiuwanty, które są kondycjonerami. To znaczy produkty, które zostały przebadane i które są dedykowane do stosowania w rolnictwie. Pamiętajmy, że to jest wieloskładnikowy czynnik, który wpływa nam na działanie. Nie mówimy tylko o pH, nie mówimy tylko o twardości, ale mówimy też o doborze na przykład związków powierzchniowo-czynnych, które będą lepiej rozpuszczały barierę wosku, lepiej będą wprowadzały nam substancje do wnętrza rośliny, czyli ten proces jest bardzo złożony. Czyli ich przewagą jest skuteczność, efektywność, lepsze kondycjonowanie wody i bezpieczeństwo, tak, dla zastosowanej mieszaniny. Zdecydowanie, czyli działamy tutaj wielokierunkowo i uzupełniamy tą naszą mieszaninę o właśnie początkowe ustabilizowanie i pH, i twardości, przez to dalej związki zaczynają się dużo lepiej mieszać. Panie doktorze, co byśmy mogli polecić naszym widzom ARU w kontekście takich praktycznych zastosowań do stosowania środków ochrony roślin? Pierwsza rzecz, niech sobie zbadają jakość swojej wody. Tak? Oczywiście warto od tego zacząć, czyli badamy pH, ale również badamy twardość wody. Te dwa parametry są tutaj kluczowe, ale w dalszej kolejności pamiętajmy o wszechobecnej modzie na stosowanie różnego typu złożonych mieszanin. I tutaj tak naprawdę, można powiedzieć, wychodzi nam na jaw zła jakość wody, która słabiej zaczyna nam się wtedy mieszać. Panie doktorze, na szkoleniach bardzo często słyszymy pytania od rolników, które brzmi, jaką kolejność wlewania środków ochrony roślin przyjąć. Czy jest jakiś prosty sposób na to pytanie, jak łatwo odpowiedzieć? Czyli przy złożonej mieszaninie na samym początku stosujemy produkt, który będzie obniżał nam pH i obniżał nam twardość wody. Jeżeli już musimy, to w dalszej kolejności dodajmy makroelementy, później mikroelementy, aczkolwiek uwaga, bo te związki w wielu przypadkach mogą działać antagonistycznie, czyli negatywnie na pozostałe substancje aktywne, a dalej dodajemy środki ochrony roślin w takiej kolejności. Najpierw zawiesiny, później emulsje, na samym końcu roztwory. Ewentualnie kończymy cały proces formulacją OD, która jest bardziej skomplikowana. Łatwo to zapamiętać, tak? 0.
Dokładnie. Pierwsze litery tworzą nam 0, czyli można powiedzieć akademicki przykład prosto do zapamiętania, czyli zawiesiny, emulsje, roztwory i na koniec OD. Tworzy nam to 0. Jeżeli chcemy mieć 0 problemów z mieszaniną, stosujmy zazwyczaj w tej kolejności, tak? A teraz przejdźmy do laboratorium, gdzie pokażemy Wam, jak jakość wody wpływa na mieszalność środków ochrony roślin z nawozami dolistnymi. Chodźcie z nami. Problem z mieszaninami zbiornikowymi jest związany z jakością wody i nie dotyczy tylko i wyłącznie tych rolników, którzy pobierają wodę ze studni, z cieków wodnych czy z zestawów, ale również z wodociągów. Dlatego pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, przygotowując zabieg ochrony roślin, to zbadać jakość swojej wody, czyli twardość oraz jej odczyn. Przygotowaliśmy dla Was doświadczenie i pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jest właśnie zmierzenie parametrów tej wody, którą tutaj dysponujemy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i sprawdzenie, jakie parametry ona posiada. Odczyn tej wody wynosi 7,9. Twardość wody wynosi 257 ppm, więc jest to woda twarda. Do dwóch ustawionych zlewek dodamy dwa różne adiuwanty, których zadaniem jest kondycjonowanie jakości wody. Pierwszy charakteryzuje się zmniejszaniem odczynu oraz zmiękczaniem wody. Drugi natomiast, jak sami zobaczycie, bardzo ładnie zbija pH, ale ma w swoim składzie również nawozy, jak kwas ortofosforowy, jak azot, które mogą zaburzać mieszalność środków ochrony roślin. Adiuwant porównawczy stosujemy również w dawce 1 ml na litr wody, odpowiadający dawce 0,2 litra na 200 litrów wody. A teraz sprawdźmy, jak zmieniły się parametry po dodaniu tych adiuwantów. Najpierw zmierzymy, jak zmienił się odczyn wody. Odczyn wody po dodaniu adiuwanta Stablix pH zmniejszył się do poziomu 6,8. Adiuwant porównawczy zmniejszył odczyn do poziomu 6,4. Ale w kontekście tworzenia mieszanin to nie jest wyścig o jak najniższe pH. Ważniejszym parametrem jest twardość wody, którą teraz zmierzymy. Po dodaniu Stablixa twardość wody spadła do 199 ppm. Po dodaniu adiuwanta porównawczego niestety twardość wody się nie zmieniła. Zastosowane adiuwanty w swoim składzie zawierają indykator, czyli specjalny barwnik, który zabarwiając wodę informuje Was o tym, jak bardzo udało się ten odczyn wody zmniejszyć. Ale jak sami widzieliście, tylko Stablix zmniejszył twardość wody. A teraz do obydwu zlewek dodamy najpopularniejszy mikroelement, który stosujecie w nawożeniu swoich upraw, czyli bor. Damy bor w dawce zbożowej, czyli pół litra na hektar, co na litr wody odpowiada ilości 2,5 ml. Jak widzicie, po dodaniu tak małej dawki boru roztwór stał się mętny i pojawiły się kłaczki, które są potencjalnym źródłem zaklejenia filtra oraz rozpylaczy. A teraz sprawdźmy, jaka będzie sytuacja w mieszaninie, gdy zastosowano Stablix. Dodamy tutaj dwukrotną dawkę boru, 2 litry na hektar. Dzięki związaniu jonów wapnia i magnezu nie mamy tutaj problemów z twardością wody, dlatego nie ma wytrąconych kłaczków. Jak widzicie, twardość wody ma ogromne znaczenie w mieszalności środków ochrony roślin, chociażby z takim nawozem jak bor. Ale jeżeli już taki problem Was spotka, jest rozwiązanie. Można reakcję cofnąć. Wystarczy zastosować Stablix. Dodajemy 2 ml Stablixa, co odpowiada 0,4 litra na 200 litrów wody.
Jak widzicie, roztwór stał się klarowny, a kłaczki zniknęły. Tworzenie złożonych mieszanin zbiornikowych nie jest proste. Sprawdzajcie jakość wody. Mierniki twardości odczynu wody to nie są drogie sprzęty. Ponadto niektóre firmy dodają je do niewielkich zakupów. Pamiętajcie, w ochronie roślin wszystko rozpoczyna się od wody. A zatem skutecznych i bezbłędnych mieszanin. Do zobaczenia!